Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Ewelina Szwejda i jestem coachem. Stworzyłam mój kanał po to, żeby wspierać Was i na podstawie takich moich doświadczeń dzielić się z Wami tym, co może pomoże Wam przejść jakieś trudne procesy w Waszym życiu. I taki był cel, taki był plan. I właśnie dlatego nagrywam i dlatego w jakiś sposób dzielę się tym, co się wydarza w moim życiu, abyście mogli się inspirować, abyście mogli wzrastać i zmieniać własne podejście do życia. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem, który myślę jest najważniejsze, przynajmniej w moim procesie teraz obecnie, ale myślę, że najważniejszym w ogóle dla nas, ludzi, bo to dotyczy pokochania siebie, pokochania i zobaczenia siebie prawdziwym, prawdy o sobie, o innych, zobaczenia świata takim, jakim jest, bez iluzji, bez wgranych programów, które przez lata uzbieraliśmy. I ten proces według mnie trwa, ja myślę, że mniej więcej, to zależy kto i jak zaczyna. U mnie ten proces zaczął się od 26 roku życia dopiero. Jakby ja zaczęłam odzyskiwać siebie małymi krokami i na początku przez pierwsze kilka lat było to nieświadome bardzo, czyli gdzieś wiedziałam, że chcę czegoś nowego, wiedziałam, że chcę podążać jakąś inną drogą, nie taką, w której kiedyś byłam wychowywana i nie tą drogą i nie takimi wartościami, może wartościami jak wartościami, ale takimi schematami, które zostały gdzieś tam zaprogramowane wcześniej w moim życiu, tylko właśnie odzyskać siebie, poczuć siebie w pełni. A jak wiadomo, to jest, myślę, że dla tych, co już przechodzą ten proces i są obecnie w nim, jest dość trudne. Ja jestem właśnie na takim etapie życia i chciałabym się z Wami podzielić właśnie tymi rzeczami, które zauważyłam, które bardzo mocno wpływają na mnie z zewnątrz, ale też rzeczy, które po prostu są tak głęboko zakorzenione i które są tak trudne do przejścia, że to trochę też wymaga czasu, przyglądania się sobie, akceptacji i takiej, może nie, nawet nie chcę nazywać to pracy, ale bycia w sobie w tym i danym momencie, aby gdzieś nie uciekać, nie uciekać do głowy za mocno, albo nie popaść w jakąś taką depresję, albo stany trudne, który właśnie ten proces niesie za sobą. Zatem każdy rozwój, jak dla mnie, to są historie z naszego życia. Czyli coś przeżywamy na początku i ta droga, ona jest często ja mówię tutaj dla osób, dla których ten start wcale nie był taki prosty, nie? Czyli niepełny dom, bardzo dużo jakiejś agresji, przemocy, złości, gdzie my patrzyliśmy na świat na zewnątrz i nie mieliśmy czasu, nie mieliśmy tego czasu tak dla siebie, żeby się skupić na sobie i żeby ktoś nas pokierował w taki sposób, abyśmy mogli czuć tak, jak czujemy, abyśmy mogli wybierać tak, jak wybieramy, abyśmy szli przez życie dokładnie w taki sposób, jaki chcemy i żeby ten ktoś dmuchał w te nasze skrzydła i mówił, że to, co robimy i to, jacy jesteśmy, jest to najważniejszy czas i mamy tacy być i możemy tacy być. No niestety dla wielu nie było to dane, ale chcę, i tak jak patrzę z mojej perspektywy, może i nie było, ale w momencie, kiedy przychodzi ten czas, że zaczynamy odkrywać siebie i rozumieć siebie, zaczynamy rozumieć, że te rzeczy, które były w przeszłości bardzo trudne, one są dla nas bardzo przydatne i one niosą ze sobą szereg takich umiejętności potem w dorosłym życiu, które wspierają nas. Ja myślę, że
choć bardzo często niedojrzale patrzymy na różne sytuacje i bardzo niedojrzale podchodzimy do wielu spraw, bo na przykład w relacjach sobie nie radzimy sobie w biznesach, w sytuacjach jakichś takich nie wiem, kryzysowych, trudnych, bo emocje biorą górę, nie umiemy sobie z tymi emocjami radzić na przykład, ale to jest właśnie ten czas wtedy, kiedy my mamy możliwość nauczyć się na nowo, jak sobie z tym radzić i my przechodzimy ten cały etap, nie? Wtedy, czyli przyglądamy się sobie, bo coś już nie działa, coś już ze starego schematu nie funkcjonuje w naszym dorosłym życiu i my zaczynamy się zastanawiać, jak to zmienić. I w momencie, kiedy my jako dorośli zaczynamy to zmieniać, to my jesteśmy tego tak bardzo świadomi, co się z nami dzieje, dlaczego my tak, a nie inaczej postąpiliśmy. Mało tego, my przerabiamy tą całą przeszłość i jesteśmy świadomi też, skąd to wszystko pochodzi, gdzie jest to źródło tych wszystkich rzeczy, które w obecnym dorosłym życiu nam doskwierają, które są już taką kulą u nogi, ale zarazem, kiedy to przepracujemy i kiedy to przerobimy, kiedy to przyjmiemy w naszym życiu, bo to o to w tym wszystkim chodzi, okazuje się, że wow, ja mam taką ogromną umiejętność radzenia sobie z wieloma rzeczami, nie? Ja mam taką umiejętność, że ta trudna sytuacja z przeszłości, ona w tym dorosłym życiu, po przepracowaniu tej przeszłości, po byciu w niej obecnie, bo ona obecnie bardzo nam doskwiera, a mianowicie ten stary schemat z przeszłości obecnie już nam nie służy w dorosłym życiu, ale kiedy zaczynamy go zmieniać, raz, że dostajemy wiatru właśnie w skrzydła i mamy taką ogromną ochotę robić coś dalej ze sobą i zobaczyliśmy, że my mamy ogromną możliwość i mamy ogromną siłę, ogromną moc do zmiany siebie, do zmiany otoczenia jeszcze i mamy ogromny wpływ na innych. I żeby do tego dojść, to jest właśnie ten proces właśnie rozkochiwania się w sobie i to jest ten proces przyglądania się swoim tym stanom, w których życie nas jakby zmusza do spotkania się z tymi stanami i z tymi emocjami i z tym wszystkim i jakby trochę daje nam takiego kopa w tyłek, że już dość, już nie będziemy dalej tkwić w tym starym, idziemy teraz do tego nowego i czas to zmienić, ale teraz zróbmy to na Twoich zasadach, zróbmy to pomalutku, zróbmy to w taki sposób, jaki potrafisz to zrobić teraz. I o to w tym wszystkim chodzi, że to rozkochiwanie się w sobie, czyli zastępowania, jakby zmiany z tych starych schematów, wchodzenia w nowe rzeczy, które już mi bardziej służą, które są dla mnie dobre, które mnie wspierają, które dają mi tego powera do życia, nagle przyglądamy się sobie z innej strony, z różnych stron. Szukamy rozwiązań na rzeczy, które nam ciążą jakby z różnych jakichś takich kierunków. Tu coś nie działa, dobrze, to teraz się przyjrzę temu, co mam z tym zrobić, aby coś nowego zmienić. I ja myślę, że ten taki cały, nie wiem, ta droga rozkochiwania się w sobie, to dotyczy wszystkiego, to dotyczy naszego ciała, czyli pokochanie każdej jego części, nie? Jakby spotkanie się z tym naszym ciałem, że to jest ten nasz taki cudowny dom, który nam służy i zadbanie o ten dom jest priorytetem. A w tym domu mieszkają emocje, w tym domu są jakieś schematy, w tym domu jest jakiś konstrukt myślowy, który raz jest dla nas łatwy do zrozumienia, raz nie. To jest też nasza dusza, coś, co żyje w nas, coś, co nas ożywia, wspiera, coś, co jest połączone z tym naszym ciałem, z tym naszym umysłem. No, umysł to też ciało, ale tam jest jakiś taki program, jakiś schemat, który jest bardzo ważny, aby się jemu przyjrzeć. Przepraszam, i aby go zmienić, aby zaczęło wpływać na nas to życie,
łagodniej, więc też ten umysł jest bardzo ważny, żeby go poukładać, żeby go wyciszyć, żeby w jakiś sposób go przepracować. I zobaczcie, to kochanie siebie w mojej takiej perspektywie to jest właśnie to ciało. Pokochanie każdego paznokcia, każdego palca, stopy, nóg, brzuch, ręce, skóra, oczy, usta, włosy, pupa, piersi u kobiet, każdej części swojego ciała. To dla mnie osobiście to jest niesamowity proces. To jest tak trudne, żeby nie porównywać się z nikim innym, a ukochać siebie i zobaczyć tą doskonałość. A to jest trudne, bo my porównujemy się ze sobą, popatrzymy na zewnątrz i pomyślimy sobie, och, my kobiety tak mamy, ten człowiek wygląda znacznie lepiej, nie? Ta kobieta sobie radzi, albo ta relacja jest taka fajna, oni tak super żyją, oni sobie tak świetnie radzą, albo ta osoba już przeszła ten proces i ona jest gdzieś na górze tego wszystkiego, ja jestem wciąż za tą osobą. A to nie o to w tym chodzi. I choć ja też to robię, to cały czas wracam do siebie i sobie myślę, kurde, dlaczego ja nie mogę po prostu siebie kochać taką, jaka jestem? Po co ja siebie porównuję z kimś innym? Dlaczego? Przecież ja jestem unikatowym człowiekiem. Jedynym w swoim rodzaju, nie ma drugiego takiego. To, że popatrzę na zewnątrz, na innych ludzi i pomyślę sobie, kurczę, ta kobieta ma coś, czego ja nie mam. Ale dlaczego ja nie widzę, co ja mam w sobie? Bo wtedy łatwiej mi by było akceptować siebie z tym wszystkim, co mam i z tym wszystkim, co przyszłam, po co przyszłam. Jak wiele mam cudownych cech, jak wiele mam pięknych rzeczy w swoim ciele, których w ogóle nie widzę na co dzień. Więc kochani, przyjrzyjcie się temu, bo ja zauważyłam, jakie to jest bardzo trudne, jak bardzo mi to doskwiera, kiedy ja patrzę wciąż na zewnątrz, a nie skupiam się na sobie, żeby zobaczyć, ile ja mam cudownych rzeczy w sobie. I ten film, teraz kiedy do Was mówię, uzmysławia mi to, że właśnie każdy ten kawałek ciała, pokochanie go jest tym utulenie go, przytulenie siebie, popatrzenie na siebie w lustrze. I to dotyczy mężczyzn i kobiet. Bo dlaczego my jesteśmy narcystyczni? Dlatego, że my nie widzimy siebie w tym wszystkim. Dlaczego my nie widzimy prawdy o sobie? My nie chcemy zaakceptować też nawet tej niedoskonałości, którą my myślimy, że mamy. My nie chcemy tego zaakceptować, że nasza cecha charakteru jest taka, a nie inna, że wkurzamy się na wiele rzeczy, że frustrujemy się wieloma sprawami. To też jest rzeczą do zaakceptowania, do przyjęcia, że jestem taki, że płaczę, że się śmieję, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić, że totalnie jestem zagubiona w danym momencie czasem naszego życia. Że jest mi częściej smutno niż na przykład wesoło. Że czuję się beznadziejnie, kiedy wstaję na przykład, nie? Że czuję się czasem niepotrzebna. I to też trzeba przyjąć, bo ten etap naszego życia jest częścią naszego rozwoju, naszych zmian. Dlatego przyjmijmy to, ten każdy moment naszego życia, w którym wszystko przemija, wszystko się zmienia i te trudne rzeczy, one też przeminą, one też się zmienią. Dlatego pierwsze, i ten film będzie właśnie o kochaniu swojego ciała. Rozkochajmy swoje ciało. Rozkochajmy, po prostu przytulmy je, zobaczmy je z każdą chorobą, z każdą trudnością, z każdą emocją, bo to jest etap właśnie rozkochiwania siebie, kochania siebie, widzenia siebie. Zobaczmy, dlaczego my siebie porównujemy. Co ja bym chciała, żebym ja miała, bo patrzę na zewnątrz i widzę, że ta osoba to ma, ja tego nie mam. Zastanówmy się, kochani, nad tym.
skończę ten film i to będzie część pierwsza. Pokochajmy swoje ciało. Zobaczmy siebie w tych wszystkich trudnościach. Zobaczmy siebie w tych wszystkich emocjach. Zobaczmy, jak reagujemy na wszystkie stany emocjonalne. Przyjrzyjmy się sobie i do siebie, cały czas do siebie. Bo wtedy możemy zobaczyć te swoje niedoskonałości w ciele, które trzeba pokochać, warto pokochać, bo wtedy możemy pójść dalej. I w tych wszystkich trudnościach, nawet jak jesteś egocentryczny, jesteś smutny, jesteś przygnębiony, jesteś sfrustrowany, jesteś egoistyczny, nie wiem, i zagubiony i nie kochasz siebie pod jakimś tam względem. To jest ten czas, żeby właśnie to pokochać, bo to jest Twoje. Nic się nie zmieni nowego, oprócz tego, że masz to teraz i jesteś z tym. I to jest najważniejsze, kochani. Zaraz mi się bateria rozładuje, więc to jest część pierwsza. Pozdrawiam Was ciepło. Zadbajcie o swoje ciało, ale zadbajcie w taki sposób, aby pokochać każdą jego część. Trzymajcie się, pozdrawiam.